Dziś w odcinku dowiesz się, dlaczego nie polecieliśmy na Azory, ale za to pospacerowaliśmy po Lizbonie i teleportowaliśmy się do Cascais. Zapraszam. Dobry. Na początek przedstawię Wam moją ekipę. Oto Kuba, nasz etatowy pianista. No, teraz było lepiej. Justyna, moja muza. Radek, globetrotter i miłośnik kotów. Oraz Ewa i Krzysztof, zaprawieni i aktywni podróżnicy. Lot z Warszawy do Lizbony trwał około 4,5 godziny. Ale musicie pamiętać, że w Portugalii jest godzina do tyłu. Lot liniami TAP nie należał do najlepszych ze względu na fakt, że siedzenia były poustawiane na gęsto. Mam wrażenie, że nawet było tu ciaśniej niż w Ryanerze, ale przynajmniej dolecieliśmy na czas. Powoli kończymy pierwszy dzień naszej wyprawy. Czekamy na shuttle bus do hotelu przy lotnisku, szybka kolacja i idziemy spać, gdyż jutro rano zaczynamy kolejny etap naszej podróży na Azory. Przyjechaliśmy, jest transfer, jest hotel. O! Dziś mamy w planach przelot do Ponta Delgada na wyspie São Miguel oraz dalej transfer na wyspę São Jorge. Witam Was. 6 rano. Jedziemy na kolejny lot. Lecimy na São Jorge z przesiadką na São Miguel. Jeszcze szybki checkout i zamawiamy shuttle busa na lotnisko. Nastąpiło pewne zamieszanie, dzielimy się na grupy. Tak, część jedzie shuttlem, a część Uberem. Lizbona przywitała nas dosyć wietrzną pogodą, jest chłodno, ale jest 6 rano. Troszeczkę wieje. Lotnisko w Lizbonie przywitało nas niezłym chaosem. Jest to spory bajzel, żeby się dostać do zrzutu walizek. Zajęliśmy kolejkę naszym znajomym, zobaczymy jak to pójdzie, ale wygląda to słabo. Chodzi o to, że na wszystkie loty TAP bagaże zrzuca się w jednym punkcie, a z rana tych lotów jest sporo.
Dobra, akcja jest taka, że doleciliśmy na São Miguel i okazało się, że jest duża mgła, więc pan pilot zrobił 2 kółka i stwierdził, że wracamy do Lizbony. Ciekawe, jak dalej potoczy się nasza podróż. Będę update'ował. O congestionamento resulta do nevoeiro que fez cancelar quase todos os voos do dia. Por via de Ponta Delgada há também congestionamento em diversos aeroportos da região e até em aeroportos do continente. Witam Was ponownie z lotniska w Lizbonie. Jedziemy zobaczyć, co nam zaproponują. A zaliż nie udało nam się dzisiaj dolecieć na São Miguel. Powrót z Ponta Delgady trwał ponad 2 godziny, a wesołki z linii TAP, wiedząc już o tym, że samolot nie wylądował, nic w tym czasie nie zrobili. Dopiero po godzinie od naszego wylądowania zaczęli przerezerwowywać nasze loty. To moja grupa po naradzie. Update sytuacji. Ostatecznie okazało się, że nie damy rady dolecieć ani na São Jorge, ani na Pico. Dostaliśmy lot na do Ponta Delgada na São Miguel, w związku z czym zostajemy w Lizbonie, a właściwie jedziemy do Cascais, żeby odreagować. Wynajęliśmy sobie piękną willę z basenem. Będzie pięknie i cudownie. Finalnie TAP zaproponował nam lot na Ponta Delgada w środę, a jest dopiero sobota. Żeby było ciekawiej, nasz drugi lot z Ponta Delgady na wyspę São Jorge zaproponowano nam na poniedziałek, czyli 2 dni wcześniej, zanim dolecimy na wyspę, z której mielibyśmy odlecieć dalej. Profesjonalizm linii TAP pozostawiam bez komentarza. Po awanturze otrzymaliśmy talony na jedzenie i pierwszy nocleg w Lizbonie, także logujemy się i za chwilę jedziemy do centrum. Słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy w Charlotte. Taka sytuacja, że jesteśmy w Charlotte. Trochę dalej niż na Placu Zbawiciela, ale jest to jednak Charlotte. Nie mogliśmy ominąć takiej nazwy. To zobowiązuje. Lizbona to jedno z najstarszych miast Europy Zachodniej. Jest starsza niż Paryż, Londyn czy Madryt. Jej historia liczy ponad 3000 lat. Początkowo feniccy kupcy założyli tu osadę handlową, wykorzystując świetnie osłonięty port u ujścia rzeki Tak. Później miasto zostało podbite przez Rzymian i to wtedy powstają pierwsze akwedukty i termy. Następnie do XII wieku Lizboną rządzą Maurowie. W 1147 roku Alfons I zdobywca odbija miasto podczas II krucjaty. Lizbona staje się stolicą rozwijającego się Królestwa Portugalii. To stąd wyruszają wyprawy Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabrala i wielu innych żeglarzy. Miasto staje się jednym z najbogatszych portów świata. Niestety w 1755 roku potężne trzęsienie ziemi, po którym następują tsunami i pożary, niszczy blisko 85% miasta. Jak widzicie, miasto zostało odbudowane. Dzisiejszy układ miasta jest połączeniem 2 epok: średniowiecznej Alfamy, która ocalała z katastrofy, oraz geometrycznej dzielnicy Baixa, zaprojektowanej od podstaw po trzęsieniu ziemi z 1755 roku. Tenho retrato sem moldura, dobrado dentro do casaco, olhos que olham por detrás do pano grosso do cansaço, cada passada regresso. Dzisiaj kolejny dzień. Jedziemy na razie jeszcze pozwiedzać sobie Lizbonę, a później do Cascais na relaks w domku z basenem. Tak wygląda sztab kryzysowy. Sztab kryzysowy odwołuje, przesuwa rezerwacje. Dzieje się. I oto oni nadchodzą.
Wchodzimy teraz na zamek Saint-Georges. Jak widzicie, kolejka jest spora. My tym razem odpuszczamy, ale pokażę Wam kilka zdjęć z naszej poprzedniej wizyty. Castello de Saint-Georges położony jest na najwyższym wzgórzu w dzielnicy Alfama, skąd od ponad 1000 lat kontroluje ujście rzeki Tak. Dziś jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji w kraju. Powstał głównie w XI wieku, kiedy to Lizbona znajdowała się pod panowaniem Maurów. Na terenie zamku żyje kilkadziesiąt pawi, które swobodnie spacerują po murach i ogrodach. Często można usłyszeć ich charakterystyczne, głośne odgłosy. A tutaj paw przyszedł sobie zrobić zakupy w sklepie z pamiątkami. Kościół Świętego Jerzego to jeden z najstarszych kościołów katolickich w Lizbonie. Obecny XVIII-wieczny budynek powstał na miejscu dawnej świątyni z XII wieku, która to z kolei zastąpiła dawny meczet z czasów panowania Maurów. Przez wieki obsługiwał rodzinę królewską mieszkającą w zamku. Wchodzimy teraz na wieżę widokową przy kościele. Dobra, idziemy dalej zwiedzać. Tu mamy jakąś kasę de ginginha. Ginginie oczywiście warto spróbować w Portugalii. Ginginha to nic innego jak lokalna wiśniówka. Kolorowe puszki sardynek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli współczesnej Portugalii. Przemysł konserw rybnych rozwinął się w drugiej połowie XIX wieku. Powstawały wtedy dziesiątki fabryk produkujących sardynki, makrele i tuńczyka, które eksportowano na cały świat. Dzisiejsze kolorowe opakowania nawiązują do stylu graficznego z przełomu XIX i XX wieku. Portugalia należy dziś do najbardziej starzejących się społeczeństw w Europie, co biorąc pod uwagę wielkość jej populacji sięgającą około 10 milionów mieszkańców, nie wróży dobrze gospodarce. Mediana wieku w Portugalii wynosi 47 lat. W Europie jedynie wyższą medianę mają tylko Włochy i Bułgaria. Dlaczego Portugalia tak szybko się starzeje? Z jednej strony Portugalczycy mają bardzo niski współczynnik dzietności, z drugiej strony żyją średnio ponad 80 lat. Wielu młodych ludzi, szczególnie po kryzysie finansowym z lat 2011-2014, wyjechało do Francji, Niemiec, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. Może to być spowodowane relatywnie niskim średnim wynagrodzeniem na tle Unii Europejskiej. W Portugalii wynosi ono około 1700 euro, gdzie w sąsiadującej Hiszpanii jest to już 2700 euro. Przed nami pomnik króla Portugalii Jana I. Był on jednym z najwybitniejszych portugalskich monarchów. To właśnie za jego panowania rozpoczęła się portugalska epoka wielkich odkryć geograficznych. Trafiliśmy na jakiś lokalny market. Idziemy się tu przejść.
Idziemy teraz na kultową Ginginię z Lizbony. Mam nadzieję, że jest otwarte. Ola, troszkę poszło. Proszę Państwa, nadajemy teraz z Lizbony. To jest najbardziej kultowa ginginiera w całej Lizbonie, czyli miejsce, w którym serwuje się ten oto likier wiśniowy. Proszę Państwa, ten oto lokal powstał w 1876 roku. Został założony przez Pedro Nunesza I. Jego wizerunek widzicie Państwo tutaj na tym obrazie. Miał on wielu potomków, wszyscy nazywali się Pedro Nunes. W tej chwili obsługuje tutaj Pedro Nunes XVII. Za 1,5 euro można dostać takie coś bez wisienek, 1,80 z wisienkami. Na zdrowie, proszę Państwa, i do zobaczenia. Patrzcie, jaki klimat. Jest środek skrzyżowania. Koleś coś tam gotuje. Ciekawa akcja. A tu jesteśmy przy miejscu, przy którym dojeżdżało Electrico z dołu. I jak pamiętacie, był taki wypadek, gdzie zerwała się lina. Teren jest nadal zamknięty, kolejka tutaj nie działa. No, wygląda to przerażająco. Lizbona, podobnie jak Rzym, jest miastem 7 wzgórz. Dzięki temu znajdziemy tu dziesiątki punktów widokowych zwanych Miradouros. Lizbona to także jedno z najbardziej nasłonecznionych miast Europy. Lizbona to niesamowite miejsce. Na każdym kroku można wypić pysznego drinka, zjeść coś dobrego do jedzenia. No ciężko się tutaj spaceruje, bo ciągle przewijają się różne smaki. Moments pass, make this one count. Untied, you're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts, there's a heart gone out of rhythm in despair. Hell underwater, fine for it. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors around. Around.
Pastel de nata to najsłynniejsze portugalskie ciastko. Jest to tarta z ciasta francuskiego wypełniona kremem jajeczno-śmietankowym. Historia pastel de nata sięga początku XIX wieku i jest związana z Mosteriu dos Jerônimos w dzielnicy Belém. Tamtejsi mnisi wykorzystywali ogromne ilości białek jaj do krochmalenia habitów. Zostawało im więc wiele żółtek, z których zaczęli przygotowywać słodkie wypieki, w tym pastel de nata. Your feelings bottled up inside, heading for collision in the night. To really live, you gotta die. É parabéns, diz pra mãe que no final de fevereiro aqui que eu vou voltar. Dobra, teraz wbijamy do lokalu Santa Rita, który nasz kolega nam polecił. Podobno jest to pyszne jedzenie na atrakcyjnych cenach. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Dobra, i teraz wjechał salpikon z oktopusem. Czyli sałatka ze śmietaną. A tu są kalamareszy, czyli kalmarki. I teraz wjechał bacalhau à casa, bacalhau de nata, bacalhau à brás i pulpo. Smacznego. Pani Justynko, jak smakuje salpikon? Jest to bardzo smaczne i zdrowe danie. Dodałabym odrobinkę oliwy i byłoby już... A ja słuchajcie, próbuję bacalhau. Bacalhau jest wyśmienite, także można polecić knajpę Urity. You would go and find your own way. Cheers! I still see when we climbed up in those streets 12 years old. Po Lizbonie poruszaliśmy się Uberami, gdyż mieliśmy mało czasu, a przy naszej 6-osobowej grupie wychodziło to dość ekonomicznie. When we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. Ten napis zapowiada strajk generalny 3 czerwca, czyli dokładnie w dniu naszego przełożonego lotu na wyspę São Miguel. Czym jeszcze zaskoczy nas Portugalia w trakcie tego wyjazdu? Cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, gone. Popylamy naszą limuzyną do hotelu, przejmiemy bagaże i jedziemy do Cascais. Do zobaczenia w Cascais. A to nasz hotel, w którym spędziliśmy uroczą noc. Ramada. Cascais to jedno z najpiękniejszych nadmorskich miast Portugalii. Położone jest około 30 km na zachód od Lizbony. Dawniej była to niewielka wioska rybacka, a dziś jest eleganckim kurortem. W XIX wieku król Luís I uczynił Cascais letnią rezydencją rodziny królewskiej. Wraz z dworem zaczęła tu przyjeżdżać arystokracja, powstały eleganckie wille, hotele i promenady. Sytuacja wygląda następująco. Dojechaliśmy do naszej kwatery w Cascais i zaraz będziemy ją oglądali.
Dobra, to jest nasz obiekt, tak się prezentuje. To jest jakiś taki mini salonik. Idziemy dalej. Tu jest takie nie wiadomo co. Może to kuchnia, a może to jakiś taki dziwny pokój. O, tu jest kuchnia. Dobra, jedziemy zobaczyć na górę. Zapadła jasność. No, wygląda to tutaj całkiem. Tu mamy jedną sypialnię. Tu mamy drugą sypialnię. Łazienka. Wygląda wszystko spoko. I co jeszcze? Jeszcze mamy jedną sypialnię. O, z łazienką. No wygląda to całkiem sympatycznie. Myślę, że dla naszej grupy będzie to bardzo komfortowy obiekt. Dobra, jeszcze powinien być gdzieś basen, ale musimy go poszukać. A chyba znalazł się basen. No pięknie, słuchajcie, naprawdę pięknie. Mam nadzieję, że spędzimy tu wspaniały czas. Na dziś kończymy i zapraszam do kolejnego filmu, w którym pokażę Wam Kaszkaisz.